Siedzisz nocą sam w kaplicy oświetlonej tylko blaskiem księżyca. Do twoich uszu dobiegają ciche dźwięki klawiszy oraz rozdzierający krzyk. Teraz już wiesz, że twoje skupienie zostanie obrócone w niwecz albumem Abigor Nachthymnen. Abigor zostaje założony w 1993 roku w Wiedniu w Austrii przez nieżyjącego już przez samo wylogowanie się z życia Petera Kubika oraz Thomasa Tannenbergera. Nazwa zespołu zostaje zaczerpnięta od księcia piekieł, który jest przedstawiany jako mężczyzna na koniu władającym 60 zastępami duchów piekielnych, znającego wszystkie tajniki sztuki wojennej i widzącego przyszłość. Pierwsze dwa dema Ashnaski Lux de Victa Est rejestrują jeszcze w roku założenia, zaś debiutują w 1994 albumem Verwüstung Invoke the Dark Age. W 1995 Napalm Records wydaje dwa albumy Orc Blood The Retaliation oraz Nachthymnen from the Twilight Kingdom, o którym to będzie ten odcinek. Album nagrywają w składzie Peter Kubik gitary klawisze, Thomas Tannenberger gitary bass perkusja oraz Silenius znany z Summoning na wokalach. Na 49 minut krążek zabiera cię w świat agresji, złowrogich miraży oraz fantazji podlanych okultystyczną atmosferą klasycznego black metalu. Na pewno czynnikiem wyróżniającym muzykę Abigor są wielowarstwowe partie gitar, które na zasadzie kontrapunktu zmierzają w różnych kierunkach. Tworzą one ścianę tremolowych, dość melodyjnych riffów, które wirują nad nami, łącząc się z klawiszowymi, mistycznymi orkiestracjami oraz kosmicznymi solówkami. Co jakiś czas kawałki wzbogacane są gitarami akustycznymi oraz kobiecym wokalem Elizabeth Toriser, który sprawia, że utwory stają się piękniejsze oraz bardziej atmosferyczne. Jej głos dodaje wiele uroku muzyce, przy czym trzeba zaznaczyć, że utwory nie są rozlazłe, one cały czas tryskają agresją, są pełne bólu oraz chłodu. Blasty perkusyjne są precyzyjne, nienawistne i cały czas słyszalne. Podbijają ten szaleńczy wrzask Sileniosa. Te jego obłędne wrzaski i krzyki powodują, że całość brzmi jak potężny koncept zła, który wygrywa z symfoniami, ale pojawiają się one w miejscach dla nich przeznaczonych, aby podkreślić klimatyczność frazy bądź arcyciekawą melodię. Krążek wyróżnia również produkcja. Brzmienie jest surowe, krnąbrne, ale pełne magii i tajemniczości. To przykład bardzo dobrze wyprodukowanego albumu czarno-metalowego. Tu nie znajdziesz całusków i buziaczków, tylko otchłań piekielną, czerń i mrok. Werble i bębny strzelają w twoją stronę z pełną mocą, niczym bombardy kruszące mury zamkowe. Choć pojawiają się spokojniejsze momenty, dające wytchnienie sparaliżowanemu strachem wrogowi. Ogólnie ma się wrażenie, że to jest wszechogarniający chaos, który muzycy starają się okiełznać. Jednak on cały czas wymyka się im spod kontroli, wprowadzając swoje zasady do muzyki. Teksty są mieszaniną niemieckiego i angielskiego i w sposób bardzo literacki opisują samotność, bezkresne oceany, szarości i bólu. Również świetnie łączą się z folkowo-średniowiecznym charakterem melodii. Mam również wrażenie, że muzyka Abigor jest nad wyraz triumfalna. To mroczne, okultystyczne, potężne hymny ku czci nocy i nadprzyrodzonych sił zła. Tu każdy kawałek przepełniony jest niebanalnymi pomysłami, które łączą się ze sobą w sposób wręcz perfekcyjny, czarujący słuchacza. Czas posłuchać fragmentów tych nocnych pieśni. Album rozpoczyna się wichrem, do którego dołączają klawisze oraz tajemna blekowa inkantacja. Całość przeradza się w burzę melodyjnych riffów kawałka Unleashed Axe Age. Następnie dołączają folkowe frazy, tempa się zmieniają, czuć zło. Wokal zawiera dużą ilość pogłosu, który przedstawia apokaliptyczną wizję Ragnaroku, gdzie siły zła zostają zjednoczone, by zniszczyć Ziemię. Scars in the Landscape of God to wręcz anielski śpiew Elizabeth z groźnymi blekowymi pomrukami. Gitarki tremolują sobie w najlepsze, a perkusja zaznacza mocny rytm. W środku pojawia się nawet flet. Tekst opowiada o osobie, która identyfikuje się z postaciami mroku, zła i zniszczenia, która będzie walczyć z boskimi siłami. Gitarami rozpoczynającymi Dornen mógłby się pochwalić sam Judas Priest. Melodie zmierzające w różnych kierunkach, do których dołącza kobitka, tworzą atmosferę depresyjną i marzycielską porównywalną do pierwszej płyty Katatonii. Tytuł z niemieckiego Kolce przedstawia wizję życia jako cierpienia, gdzie śmierć jest rozwiązaniem.
Album zamyka podniosły Frozen Soul of Winter Shadow z potężnymi orkiestracjami oraz rytmem, który cały czas się zmienia. W środku słyszymy jęk potępionych dusz, nienawistne tremola oraz apokaliptyczny głos Sileniusa, który oznajmia, że odrzuca życie i pragnie zniknąć w nieskończoności. Przyjrzyjmy się teraz okładce i wkładce. To wydanie jest z Napalm Records z 1995 roku. Na okładce w tonacji granatowej umieszczono kadr z wnętrza starej katedry, na którym widzimy filary oraz wyjście z niej na tle nocnego nieba. Jest niesamowicie klimatycznie, po lewej na górze logo zespołu, a pod spodem tytuł albumu wydrukowany gotycką, ozdobną czcionką. Wkładka jest całkiem korektna. Na pierwszej rozkładówce złotą czcionką wydrukowano na wieczornym fioletowym leśnym tle część tekstów do utworu. Na następnej dalsza część tekstów, ale na górskim zielonym tle. Na następnej rozkładówce na czarnym tle w złotych ramach umieszczono czarno-białe foty muzyków, a pod nimi sentencje. Demonic magic is the key to the Twilight Kingdom and the dark spirit of Euronymous still guards all black ways. Z prawej strony podano info, gdzie i kiedy album nagrano i tym podobne. Na stronie zamykającej wkładkę w zdobnej złotej ramie umieszczono tytuły utworów. Na białym krążku CD wydrukowano czarne-białe zamczysko, nazwę zespołu, tytuł albumu oraz tytuły utworów. Na stronie zamykającej pudełko na fragmencie okładki podano nazwę zespołu, tytuł albumu oraz tytuły utworów wraz z logosami. Muzyka Abigor jest potężna, nihilistyczna i barbarzyńska, ze sporą ilością symfonicznych momentów wzbogacających ten mroczny klimat. To black metal na najwyższym poziomie i myślę, że sam Imperator jest dumny, mając taką płytę za pazuchą. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!